told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Nie każdy tydzień obfituje w ciekawe wydarzenia, pracę, podróże. Czasami po prostu się jest i spokojnie żyje. Poranna droga do pracy. Na ulicy Krakowskiej mam przesiadkę z tramwaju na autobus. To tu przez kilka minut obserwuję budowę osiedla. Wysoki dźwig, którego ramię czasem wystaje nad ulicą, podnosi elementy do budowy. A kiedy zaś lekko zerkniemy w prawo, zauważymy przepiękny wschód słońca. Budzi się dzień. W pracy, jak to w pracy. Każdy dzień obfituje we wspaniałe wydarzenia, zajęcia. Na przykład teraz przygotowujemy się do 5. urodzin. Kiedyś Wam może opowiem. Pamiętacie, jak w 10. odcinku z serii Kup, testuj, powiedz pokazywałam Wam zakupiony mechanizm i wskazówki do zegara? Takie coś do takiego czegoś. Wiecie co, prawda? Tak. Mechanizm zegarowy, tak? A to jest do zegara, który robię dla moich seniorów w pracy. To będzie zegar całkowicie zrobiony z kartonu, z pudełek kartonowych, takich wiecie, pudeł, z takiej tektury falistej, stojący na kominku, postarzany, z mechanizmem tym, który tam te takie na sznureczkach, łańcuchach się bujają te odważniki. Mam nadzieję, że nam to wyjdzie. No i znalazłam taki ładny, z 9,90 na strychu mechanizm i wskazówki i stwierdziłam, że idealne będą. Zobaczymy. Dzisiaj tego w tym moim filmiku Kup, testuj, powiedz Wam nie powiem, czy to się sprawdza, czy nie, ale do tego wrócimy, jak wykonam już cały zegar i skleimy, więc no tu musicie się uzbroić w cierpliwość. Mam nadzieję, że wyjdzie nam fajnie, zapowiada się nieźle. Wspominałam wtedy, że wycinamy z tektury zegar, który będzie chodził. Tu możecie zobaczyć, bo chyba nie było w filmach, jak sklejałam w domu tektury. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. A dziś pokażę Wam postęp prac. Powolutku idziemy do przodu. Oczywiście nie tylko nad zegarem pracujemy, ale również nad kostiumami, rekwizytami, scenografią. Scenariusz na szczęście gotowy. Jeszcze mnóstwo pracy przed nami, ale spokojnie zdążymy.
Ta, pocieszam chyba samą siebie. Dzisiejszy powrót z pracy do domu. Obejrzyjcie zza szyby tramwaju widok na wzgórze partyzantów. Jedziemy od ulicy Podwala do placu Dominikańskiego autobusem linii 114. Mijamy kawiarenki usytuowane nad fosą miejską. A tu niedawno oddane wzgórze partyzantów i pozostałości po bastionie sakwowym. Mam nadzieję, że któregoś dnia wybiorę się tu i nakręcę Wam ze szczegółami te przepiękne miejsce. Okej, dojechaliśmy do Galerii Dominikańskiej. Maszeruję kupić sobie tenisówki. Koniecznie białe. A po zakupie wskakuję z powrotem na przystanek tramwajowy i pędzę do domu. Sezon na cukinie, kabaczki w pełni. Teraz możemy robić zapasy na zimę. Powiem Wam, że bardzo dużo przez całe życie robiłam zapasów w słoiki. Różne sałatki, ogórki, kompoty, drzemy. Wszystko. Teraz nie mam gdzie trzymać. Mieszkanie malutkie, ciepłe, piwnica również ciepła na poziomie ulicy. Przez pierwszy rok lub dwa coś tu jeszcze robiłam, ale więcej wyrzucałam, bo na przykład ogórki nie chciały kisnąć, bo było za gorąco i się zbyt szybko psuły. Więc stwierdziłam, że nie ma sensu. Szkoda pieniędzy, szkoda mojej pracy. Ale jeśli jest sezon na warzywa, to uwielbiam przygotowywać z nich potrawy. Zresztą, jak mam nie gotować, jak koleżanka z pracy przynosi kabaczki, starszy syn mi przyniósł cukinię, no więc tym razem nie było lecza, chociaż jego zapas mam w zamrażarce. Tym razem robiłam placki z cukinii. Dostałam 3 rodzaje, 3 gatunki cukinii. Astrę polskę, diamant i zubola. Placuszki wyszły wyśmienite, mimo tego, że zapomniałam dodać do nich cebulkę i czosnek, a wszystko leżało przygotowane tuż obok. Uwierzcie mi, czasami tak jest, że wpadam z pracy i tak szybko robię obiad, tak szybko i tak smacznie oczywiście, że cebula i czosnek wcale nie były potrzebne. Można powiedzieć, że wakacje powoli już się kończą albo dobiegły końca, a ja Wam nie pokazałam, co przygotowałam dla pań przedszkolanek na zakończenie roku przedszkolnego. Prace były przekazane w lipcu, więc powiedzmy, że wielkiego opóźnienia nie mam, prawda? Kiedyś robiłam taki obrazek 3D na Dzień Mamy. Koleżanka zobaczyła go i spodobał jej się. Pobiegłam do sklepu Action, aby kupić ramki. Niestety nie było już takich jak kiedyś, bo to było kilka lat temu. Były za to inne ramki 3D, ale miały na wierzchu szybkę. Trochę mi to zburzyło koncepcję tworzenia, ale trudno. I tak, o kurczę, szybko chwyciłam za te ramki, weszłam i nie sprawdziłam. I dopiero w domu, rozpakowując, jak widzicie, zauważyłam, że jedna ramka jest uszkodzona. To znaczy się na ramce jest taka plamka. Ani tego zamalować,
ani zakleić, więc zmuszona byłam pójść jeszcze raz i dokupić kolejną. Tym razem dobrze się przyjrzałam, więc uważajcie, jak kupujecie. Kupiłam 3 ramki dla 3 pań i zaczęła się zabawa. Wyjęłam wszystko ze środka ramki. Tekturkę, która znajdowała się tam, obkleiłam z jednej strony papierem skrapowym, a z drugiej pomalowałam białym gesso farbami akrylowymi. I kiedy farby dobrze wyschły, nałożyłam z obu stron wzór przez maskę. Tam, gdzie jest kawałek papieru skrapowego, nakładałam pastę strukturalną w formie kawałka mandali. Z tyłu tekturki wykonałam wzór róż, ponieważ róże znajdują się też na tym papierze skrapowym. I tutaj trzeba czekać do następnego dnia, aż wszystko pięknie wyschnie. Oprócz kabaczków syn przyniósł mi buraki prosto z pola. A ponieważ uwielbiam buraki pod każdą postacią, nawet tak do kanapek, to postanowiłam, że muszę je od razu zrobić, żeby się nie zepsuły. Więc je upiekłam. Tak, ja buraki piekę. Mają lepszy smak, aromat, są słodsze. Więc upieczone buraki obieram, a następnie pozwijałam i schowałam do zamrażarki.
Nie wiem, czy w ten sposób przechowają mi się. Tak, całe buraki zawinęłam i dałam do zamrażarki. Mam nadzieję, że sprawdzi się ten sposób przechowywania. Dam Wam znać, jak odmrożę pierwszego, czy z nim wszystko w porządku, czy taki upieczony w całości burak można dać do zamrażarki. Kolejne popołudnie można się zabrać dalej do pracy nad obrazkami 3D dla pań przedszkolanek. Wykonałam kartki, które będą umocowane w tym obrazku na sznureczku. W oryginalnej ramce sznurek był szary i były duże klamerki. Ja wymieniłam sznureczek na biały, ponieważ chciałam, żeby było wszystko spójne. Wymieniłam również spinacze. Te większe, drewniane, które były, zamieniłam na takie malutkie, 2-centymetrowe, delikatniejsze. Miałam w kolorze fioletowym, więc troszeczkę je pomalowałam białą farbą w takim stylu shabby chic, wiecie, bo całość też chcę zrobić w takim stylu. I papier, który użyłam skrapowy, też był w tym stylu. No i teraz mogłam przystąpić do dekorowania przodu kartki. Nakleiłam tutaj tekturkę z napisem dziękuję. Dodałam motylka. Oraz drugiego motylka oraz kilka kwiatków. Kwiatki dodałam też z przodu tej ramki, tam gdzie naklejałam papier skrapowy i zrobiłam fragment mandali z pasty strukturalnej. Stwierdziłam, że zawsze pani może sobie odczepić karteczkę, a w to miejsce na przykład powiesić zdjęcie grupy przedszkolnej. A kartka może być przyczepiona z tyłu, tam gdzie są wyciśnięte z pasty strukturalnej różyczki. Całość pokażę Wam, jak wyschnie. No, musicie poczekać, aż klej dobrze wyschnie. Chciałam Wam pokazać organizację. Organizację Elał Rękodzieło. Nakręcanie vlogów wymaga ode mnie po pierwsze więcej czasu. Muszę opracować sobie dobrze scenariusz, ponieważ wiecie, filmiki w tygodniu nagrywam podczas przygotowywania, na przykład przy pieczeniu, podczas gotowania, w czasie jazdy tramwajem. Czasem wychodzę z kamerą i coś nakręcam, ale potem to trzeba zmontować tak, żeby nie było zbyt długie i było ciekawe. Staram się, żeby moje vlogi miały około pół godziny i żeby były interesujące dla Was. Więc część rzeczy, które nagrywam, na pewno jest wycinana, żeby nie była nudna. No i tak je mieszam, te filmiki, żeby to miało jakiś sens. Więc zobaczcie, zorganizowałam sobie bullet journal, czyli mój vlog journal. W Action jest mnóstwo naklejek.
Ja miałam też dużo swoich, więc postanowiłam wykorzystać je. Myślę, że na jednym zeszycie się nie skończy, ale co ja wam będę mówić? Pooglądajcie i zobaczcie, jak to wszystko zorganizowałam sobie, jak to wygląda. I wiecie co? Jak macie ciekawe tematy do tego, żebym mogła tu poruszyć, to zapraszam was do napisania w komentarzu. Jeśli interesują was jakieś przepisy, ja mogłabym to ugotować, no to wiecie, jestem otwarta na wszystko. Podsuwajcie mi własne pomysły, a ja zobaczę, co z tego da się uszczknąć. Wróćmy do naszych obrazków 3D. Pokażę wam efekt końcowy i od razu przepraszam was. Ale niestety, na tych obrazkach jest szybka i ta szybka odbija światło. Starałam się jak najlepiej pokazać wam efekt końcowy. Mam nadzieję, że będzie widoczny. Powiem wam, że koleżanka zadowolona. Bardzo się podobało, a panie przedszkolanki również są szczęśliwe. Ja cieszę się, że mogę wam pokazywać kawałek mojego życia, kawałek mojej pracy, kawałek mojej kreatywności. To dzisiaj chyba na tyle w tym moim vlogu numer 23. Dziękuję wam za to, że jesteście i bardzo wam dziękuję, że vlog 21 pobił chyba wszystkie moje filmy w oglądalności. Jak was nie kochać? Gołąbki bez zawijania podbiły wasze serca. Trzymajcie się cieplutko, życzę wam kolejnego ciekawego tygodnia i co? Widzimy się w kolejnym vlogu. Trzymajcie się cieplutko i pa 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 pa!